Większość czasu według OBD olej trzymał 104 do 105 stopni Celsjusza, podczas gdy na Liquimoli typowo było to 100 do 103 stopni Celsjusza. Z tego co Łukasz sprawdził, nadal są to wartości w normie dla silnika TSI. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Na stole laboratoryjnym pojawia się przesyłka od Łukasza, jednego z bardziej zaangażowanych uczestników naszych eksperymentów. To już czwarty etap badań dla Volkswagena Tourana trójki z silnikiem 1.5 TSI o kodzie DADA. Poprzednie odcinki numer 217, 267 i 308 dokumentowały m.in. porównanie dwóch różnych olejów, Liquimoli i Motul, wpływ płukanki, a także zastosowanie dodatków ochronnych do oleju silnikowego. W dzisiejszym odcinku kończymy test rozpoczęty pół roku temu. Olej Motul 8100X Clean Plus EFE 0W30 z dodatkiem Arch Oil AR 9400 eksploatowany przez niemal 10 000 km. Co ważne, w połowie interwału został wykonany dodatkowy pomiar kontrolny, test IDEA, dzięki czemu mamy jeszcze lepszy wgląd w proces degradacji. Zobaczcie sami, wyniki testu wyświetlam teraz na ekranie. Był to pomiar kontrolny po przebiegu 5600 km. Łukasz ocenił wyniki jako zgodne z oczekiwaniami, bez większego zaskoczenia. W tym interwale zmienił się jednak tryb jazdy, olej pracował częściej w trasie i przy wyższych prędkościach, a dodatkowo doszedł świeży przejazd długodystansowy Szczecin-Katowice-Szczecin. 5 km przebywało szybciej niż zwykle. Przed tym wyjazdem olej został lekko odświeżony dolewką, a plan był taki, żeby dojechać na tym zestawie w okolice 9500 km i wtedy porównać finalne wyniki konfiguracji Motul Plus AR 9400 z poprzednim zestawem Liquimoli Top Tech Plus Motor Protect. Łukasz zauważył też różnicę w temperaturach pracy. Na Motulu olej nagrzewa się szybciej, a latem osiągał średnio 2 do 4 stopni Celsjusza więcej niż na Liquimoli. Mimo to nawet przy jeździe około 160 km na godzinę temperatura oleju nie przekraczała 110 stopni Celsjusza, maksymalnie było 106 do 108 stopni Celsjusza przy temperaturze zewnętrznej około 27 do 30 stopni Celsjusza. Większość czasu według OBD olej trzymał 104 do 105 stopni Celsjusza, podczas gdy na Liquimoli typowo było to 100 do 103 stopni Celsjusza. Z tego co Łukasz sprawdził, nadal są to wartości w normie dla silnika TSI. W przesyłce, którą otrzymałem, znajdują się trzy próbki. Próbka numer 1, olej oryginalny Volkswagen 0W30, bez żadnych dodatków, posłuży jako punkt odniesienia do późniejszych etapów. Próbka numer 2, ten sam olej, ale już wymieszany z dodatkiem AR 9400 w proporcji 200 ml na 5 litrów. To właśnie ta mieszanka została zalana do silnika po zakończeniu testu Motula. I teraz informacyjnie zrobiłem badania dla tych próbek, ale wyniki zaprezentuję dopiero w kolejnym odcinku, żeby dzisiaj nie mieszać z etapem, który jest aktualnie podejmowany. Próbka numer 3, bohater tego odcinka, końcowa próbka oleju Motul Plus AR 9400 po przebiegu 9600 km, pobrana przy pełnej temperaturze roboczej po spuszczeniu oleju przez korek spustowy. Jak zaznaczył Łukasz, zależy mu na sprawdzeniu, czy typ bazy olejowej HC plus PAO versus GTL będzie miał wpływ na współpracę z dodatkiem i na tempo degradacji oleju w realnych warunkach. Warto przypomnieć, że poprzednia konfiguracja z Liquimoli plus Motor Protect również przejechała podobny dystans. Dzięki temu dzisiejszy odcinek może stać się dobrą bazą porównawczą dla trzech różnych podejść. Liquimoli plus Motor Protect, Motul plus AR 9400, oryginalny olej Volkswagena, czyli Shell GTL plus AR 9400 w fazie startowej tytułem zapowiedzi kolejnego etapu. W dzisiejszym odcinku zatem ocenimy próbkę końcową z olejem Motul plus AR 9400 po dystansie 9600 km, porównamy ją z wynikami kontrolnymi z połowy interwału i porównamy całość do poprzednich trzech etapów. W kolejnych minutach przeanalizujemy lepkość, wykonamy pomiar widma FTIR, sprawdzimy wyniki testu IDEA, a także porównamy widma różnicowe dla próbki Motul wraz z dodatkiem AR 9400. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg.
W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, przypomnienie pomiaru z poprzedniego etapu, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 60 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 12 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 201. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Obserwujemy zgodność na przeciętnym poziomie, różnica w niższej temperaturze na poziomie 6%, w 100 stopniach jest ok, różnica około 2%. Sprawdzaliśmy również, jaki wpływ na parametry lepkościowe miał zastosowany dodatek. Badanie i wyniki wyglądały w następujący sposób. Lepkość dla oleju świeżego wraz z dodatkiem jest następująca: 58,8 w 40 stopniach oraz 12,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 208, a to oznacza, że zastosowany dodatek przełożył się na około 2% redukcję lepkości w 40 stopniach oraz 1% wzrost lepkości w 100 stopniach Celsjusza. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 63,5 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 12,3 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 196. Liczymy zmiany procentowe. W wyniku eksploatacji następuje wzrost lepkości tego oleju 8% w niższej temperaturze oraz 2% w 100 stopniach Celsjusza. Porównując wynik do poprzednich etapów, to już teraz kilka wniosków. Nieprzerwalnie mamy do czynienia w tym przypadku ze zmianą na plus, co nie jest częstą obserwacją w prowadzonych testach. Zmiany są dość różne, od minimalnych w drugim etapie do blisko 16% w trzecim etapie. W czwartym etapie mamy unormowaną zmianę w niższej temperaturze na poziomie 2% oraz zauważalnie wyższą w temperaturze 40 stopni Celsjusza, 8% na plusie. Kolejna obserwacja jest też taka, że te zmiany są mocniejsze każdorazowo w niższej temperaturze oraz na mniejszym poziomie w temperaturze 100 stopni Celsjusza.
Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Jakie wnioski? Żeby to lepiej przeanalizować, po lewej stronie wrzucam wyniki z testu kontrolnego po przebiegu 5600 km, po prawej wyniki z testu końcowego po przebiegu 9600 km. Test IDEA bardzo fajnie wyłapał w tym przypadku postępującą degradację, o 1 stopień mocniejsza zmiana w odniesieniu do zanieczyszczeń stałych oraz ogólnej kondycji oleju oraz noty bez zmian w odniesieniu do wody oraz paliwa. Na marginesie wstępnie zakomunikuję, że udało się pozyskać trochę tych testów IDEA od MCU i są dostępne w sprzedaży. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę o kontakt mailowy. Koszt 80 zł, plus do tego dochodzą koszty przesyłki. Przechodzimy dalej do wyników testów wewnętrznych R2D. Pierwsza bibuła, krawędzie delikatnie poszarpane, natomiast bez większych zastrzeżeń. Druga bibuła, krawędzie jeszcze mocniej poszarpane. Tutaj budzi się ciekawość o źródło takiej reakcji. Trzecia bibuła, stan dodatków. Wygląda na to, że jeszcze są obecne, ponieważ widoczna jest zauważalna niebieska poświata, taka sama, która jest obecna w świeżym oleju. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni skupimy się dzisiaj na czymś innym niż standardowe odczytanie widma. W dzisiejszym odcinku przyglądamy się wpływowi dodatku do oleju silnikowego na widmo FTIR. Na wykresach możecie zobaczyć porównanie widma świeżego oleju Motul 8100X Clean 0W30 z widmem tego samego oleju po dodaniu preparatu Archoil AR9400. Różnice są ogromne, pojawiają się bardzo silne zmiany w rejonach kluczowych dla oceny degradacji oleju, np. estry, modyfikatory lepkości, obecność paliwa. To oznacza, że analiza widmowa oleju z dodatkiem staje się bardzo trudna do interpretacji, ponieważ nie wiadomo, czy dany pik to efekt zużycia oleju, czy obecności dodatku. Zmienia się tło referencyjne, nawet niewielka różnica w stężeniu dodatku, np. przy przygotowaniu próbki wzorcowej, może spowodować przekłamanie odczytów. Uczulam zatem, analiza różnicowa w podczerwieni oleju z dodatkiem ma sens tylko wtedy, gdy mamy wiarygodne, kontrolowane próbki odniesienia. W przeciwnym razie istnieje zbyt duży margines błędu, który może prowadzić do błędnych wniosków. Podsumowując, prezentuję dziś zarejestrowane widma oraz zakres zmian, jakie zaszły po dodaniu preparatu. Widać wyraźnie, że skład chemiczny został zmodyfikowany, a sygnały charakterystyczne dla dodatku pokrywają się z obszarami, w których zwykle oceniamy degradację oleju. Powtórzę w tym miejscu to, co mówiłem już przy wcześniejszych etapach. W przypadku analizy olejów, do których zostały dodane dodatki, płukanki lub inne środki modyfikujące, trzeba mieć świadomość, że interpretacja widma FTIR staje się znacznie trudniejsza. Takie próbki mogą zmieniać właściwości optyczne układu, wprowadzać dodatkowe sygnały lub zakłócenia tła, co wpływa na odczyt i może zaburzać ocenę faktycznych zmian w samym oleju bazowym. Dlatego do wyników należy podchodzić z dużą ostrożnością. Margines błędu jest wysoki, a niewielkie różnice w stężeniu dodatku mogą już uniemożliwić wiarygodne porównanie. To jakie wyciągnąć z tego wnioski zostawiam po Waszej stronie. Zachęcam do przemyśleń i dzielenia się opinią w komentarzach. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!